Dzisiaj zlewanie mojego wina z hibiskusa na drożdżach spożywczych, czyli taki eksperyment, powiedzmy. Zobaczymy. Dzisiaj będziemy zlewać. Będziemy przelewać wino, tak jak w tytule i tak jak już powiedziałem, z hibiskusa. Słuchajcie, wczoraj dolałem troszkę cukru. Tutaj się odbywa fermentacja, tylko że to wino, kurczę, ma mały pojemnik, bo tu jest 5 litrów. I do tego jeszcze, kurczę, mamy mnóstwo osadów. Jeszcze nie było zlewane ani razu, więc zleję je i niech sobie dokończy spokojnie tą fermentację. Ono już zaczyna się pomału wyklarowywać, no ale nie wyklaruje mi się tak w 100%, no bo nigdy nie było zlewane. Więc dzisiaj po prostu je zlejemy z nad osadów. No i może takie tipy, jak to robić. No, zobaczymy. Nie lubię zlewać win w taki sposób. To jest dla mnie troszkę, że tak powiem, uporczywe. No, rurka jest czysta. Dobra. Uporczywe jest troszkę. Ja sobie może tak. Odłożę sobie rurkę fermentacyjną. To jest rurka fermentacyjna cicha. Ona ma troszkę nieco inną pracę. Zalewa się tutaj. Tutaj są takie, widzicie, rowki. I to się unosi i wypuszcza powietrze. A tutaj jest po prostu naliczone. Tu się nalewa wodę i mamy dzięki temu cichą fermentację. Więc czasem jak przeszkadza fermentacja, szczególnie latem, gdzie to naprawdę bywa hucznie i głośno, no to wtedy właśnie tak robię. No widzicie, osadu jest mnóstwo. No na dole tutaj jest osad taki główny, potem tu jest taki osad, który pływa jeszcze. No to wszystko, kurczę, ma na pewno wpływ, więc co? Wsadzamy rurkę z jednej strony, z drugiej strony zaciągamy. Jak zwykle. I spuszczamy. Dobre wino. Ja jak zwykle na brudze, dlatego ciężko to się robi w mieszkaniu. No ale jak mus, to mus. Dobra. Już ta resztka nam nie robi. No. No tak jak widzieliście. Nie ma czegoś takiego, żeby bez przygód to robił. Gdyż no, mam kraniki, więc doświadczenie z tym mam no takie słabsze trochę, nie? Po drugie, no kurczę, nie mam węża takiego, no bo jednego potrzebowałem dla filmu o bimbrownictwie, który też zobaczycie tam na moim kanale. Tutaj mokre jest większość, bo była myta. No to tylko na chwilę, ale też się wylało trochę. No niestety, ja jestem taki, że jestem nieprzewidywalny, jeśli chodzi o te rzeczy. Osad delikatny. Słuchajcie, tam na początku filmu się pojawiła wam miniaturka z tego filmu. Robiłem wino hibiskusowe. To w międzyczasie nastawiłem właśnie taki balonik z samego kwiatu hibiskusu. No i w sumie nie żałuję. W sumie nie żałuję. Zapach ma taki dosyć. Widzicie, osad bardzo mocny. Teraz co? Pójdę, wyczyszczę ten zbiornik i przelejemy z powrotem do tego zbiorniczka, do tego balonu. Z powrotem przelejemy. No, i zostawimy dalej do fermentacji. Jak widzicie, fermentacja dalej się odbywa cały czas. Tutaj regularnie się pieni. Co? Idę to umyć i zaraz wracam.
Więc co, tak jak mówiłem, ja mam tutaj taki lejek, słuchajcie, może to tutaj sobie przesunę. Mam tu taki lejeczek malutki. Lejek. Mam tu sitko w lejku. Takie. Więc gdyby cokolwiek tutaj się trafiło takiego, że tu kawałek kwiatu hibiskusa suszonego pływa, bądź też inne rzeczy, no to co? To zatrzyma go tutaj sitko. No, pachnie fajnie, kurczę, tylko napowietrzymy je trochę, może będzie ocet. Ale nie, tak naprawdę nic się nie dzieje. No. No i mamy puste. Słuchajcie, nic tu prawie nie ma na sitku. Tam 2, 3 takie kawałeczki. No to okej, no to udało się je ściągnąć i tyle, nie? Co, no tutaj tą przemyję może delikatnie. Wytrę. Co? Zakładamy z powrotem i sobie niech jeszcze fermentuje. Już to lepiej wygląda według mnie. Na dole był taki osad, naprawdę osad. No zobaczymy, co teraz się wytrąci też, no bo kurczę, jednak takie świeże wymieszanie po cukrze. Może jak przypatrzę tutaj, to będzie podnosić. Nie, no tutaj jest dużo wody, więc to też tak szybko nie podnosi, nie? No ale widać tutaj, jak bąbelki zasuwają. Czy będzie widać? Nie wiem. Widać takie drobne mini bąbelki, taką piankę. Także no, jeszcze cały czas chodzi. Dobrze, niech pracuje, niech pracuje. Tutaj naprawdę chyba z 6 razy dodawałem cukier i dodawałem tak po małych ilościach, więc cały czas ten cukier tutaj sobie chodzi i dodaję go dosłownie szklankę syropu. Szklankę syropu i tak regularnie 6 razy dodana i dalej to wino chodzi, więc no co? Dużo, dużo. Tylko, że syrop robię takie pół szklaneczki, nie? No to wiecie, pół na pół, nie? Pół wody, pół szklanki. No dobra. Nic, to mamy z głowy. Ja mam jeszcze dzisiaj mnóstwo pracy. No, także tyle. Hibiskus, ciekawostka. I to dodany taki sparzony hibiskus, normalnie dodany do wody z cukrem. Do tego troszkę drożdży. I to drożdży jeszcze ciekawostka spożywczych. Więc no, dosyć ciekawe. Dosyć ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie zapach ma fajny. Myślę, że jak wyklaruję i pozbędę się tych drożdży spożywczych, to myślę, że będzie już w ogóle super.